Jeżeli poszukujecie małego crossovera na miasto, możecie wybierać spośród wielu świeżych modeli. Mamy tutaj na przykład Nissana Qashqai'a, Mazdę CX-5 czy też Renault Kadżara. A co jeżeli chcielibyśmy bardziej sprawdzoną konstrukcję? Na przykład taką, przy której obecnie stoimy. Mitsubishi ASX jest już na rynku od 5 lat, przeszedł 1,5 faceliftingu, a jego sprzedaż nadal rośnie. Dlaczego tak jest? Postaramy się wyjaśnić w dzisiejszym odcinku Project Automotive. Za udostępnienie auta do testu dziękujemy dealerowi Seat i Mitsubishi Arpol Motor Company, znajdującemu się w Toruniu przy ulicy Szosie Bydgoskiej 52. Auto przedstawia standardowy trend stylistyczny Mitsubishi z charakterystycznymi przednimi oraz tylnymi światłami. Nowością są tutaj pionowe LEDy umieszczone w przednim przemodelowanym zderzaku. W 2012 roku na bazie ASX-a powstały Peugeot 4008 oraz Citroën C4 Aircross. Niestety ich sprzedaż była, lekko mówiąc, niezadowalająca. Żeby nadać temu odpowiedniej perspektywy. W pierwszym kwartale tego roku w Europie sprzedano 750 egzemplarzy sportowego BMW i8, 650 sztuk Peugeota 4008 i aż 11 000 ASX-ów. Co w takim razie sprawiło, że Mitsubishi odniosło taki sukces w stosunku do swoich braci? Cóż, ASX jest po prostu prostym samochodem. I to takim aż do bólu. Konsola środkowa jest skromna, ale dzięki temu piekielnie przejrzysta. Co jest bowiem skomplikowanego w 3 pokrętach autoklimatyzacji i prostym panelu radia na ekranie dotykowym. W erze wszechobecnego przeładowywania wnętrza niepotrzebnymi przyciskami nie jest to moim zdaniem wada, ale zaleta. Między zegarami mamy natomiast kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny, który jest przejrzysty. Niestety jego obsługa jest dosyć dziwna, o czym potem. Wnętrze Mitsubishi oferuje zaskakująco dużą ilość miejsca. Jest to głównie zasługa dużego rozstawu osi pochodzącego z większego modelu Outlander. Na przednich fotelach bez problemu zmieścimy 2 średniej wielkości siatkarzy. Przy takiej konfiguracji z tyłu zalecałbym podróż osobom średniego wzrostu. Natomiast ja myślę, że też bez problemu mógłbym pojechać tym autem w jakąś dłuższą podróż. Trochę mi nie pasują tutaj nadmiernie twarde plastiki w tylnej części samochodu. Z przodu na drzwiach mamy do czynienia z materiałem uginającym się, natomiast z tyłu jest to tworzywo bardziej przypominające kamień. Tak samo cała góra deski rozdzielczej. Bardziej miękką mieszankę znajdziemy tutaj przy nawiewach oraz naprzeciw pasażera. Jeżeli chodzi o spasowanie plastików, według mnie jest ono bardzo dobre, albowiem pojeździliśmy naszym ASX-em po bardzo dziurawych drogach i nie dało się usłyszeć żadnego trzasku. Pod tylną klapą mamy pojemność 419 litrów, z czego przestrzeń ta jest całkiem sensownie rozplanowana. Znajdziemy tutaj parę schowków i haczyków, natomiast pod podłogą mamy dodatkową kieszenię, jakby nam jeszcze zabrakło miejsca. Pod maską mamy silnik o pojemności 1,6 litra i mocy 117 koni mechanicznych, który nie należy do zbyt dynamicznych, jednakże całkiem ciekawie brzmi. Mitsubishi w modelu ASX postawiło zdecydowanie na duże koła. Mamy tutaj 18, a ich profil to 55, dzięki czemu żaden miejski krawężnik nie powinien być dla nas większym wyzwaniem. Wcześniej wspominałem o wyświetlaczu wielofunkcyjnym między zegarami. Zwykle jego obsługa powinna znajdować się na kierownicy lub też na tych tutaj wajchach. Tymczasem w Mitsubishi obsługujemy go przyciskiem znajdującym się po lewej stronie zegarów. Kiedy pierwszy raz wyjechałem na drogę tym autem, zacząłem się zastanawiać nad dźwiękiem kierunkowskazów. Jest on moim zdaniem dziecinny. Wiedziałem, że w tym modelu dźwięk ten jest zupełnie inny, więc postanowiłem zmienić jego ustawienia. I tutaj niespodzianka. Nie ma czegoś takiego jak ustawienia samochodu. Znając życie, producent wymyślił jakiś duracki sposób na ochronę kierowcy przed nadmiernym rozpraszaniem w trakcie jazdy. Dlatego też za moment zatrzymamy się i może wtedy wyskoczy nam ta funkcja na ekranie.
Nie, to nic nie dało. Dobra, udało się przechytrzyć Mitsubishi. Okazuje się, że żeby wejść do ustawień pojazdu, trzeba zaciągnąć ręczny na postoju. I teraz możemy już zmienić ten wkurzający dźwięk. Dobra, pogadaliśmy o głupotach, to teraz czas wrócić do faktów autentycznych. Bazowa wersja auta Inform kosztuje 62 000 złotych i wyposażona jest w taki sam silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra. Najbogatsza wersja Blue Sky natomiast wyposażona jest w nawigację, czujniki parkowania, lampy ksenonowe oraz panoramiczny dach. To już wydatek rzędu 79 000 złotych. To, czego nie mogę zrozumieć w tym aucie, to cennik wersji wysokoprężnych. Albowiem za diesla musimy zapłacić 20 000 złotych więcej niż za benzynę. Czyli musimy wybrać. Albo kupujemy benzynę i lecimy na Malediwy, albo kupujemy diesla i nie jedziemy w ogóle. Albo na weekend do Ciechocinka.